Hej, piękne plaże, słoneczna pogoda, greckie jedzenie i sporo zwiedzania. Lecimy na Korfu, jedną z najpopularniejszych i najbardziej zieloną z greckich wysp. Na imię mam Marcin, a to jest mój kanał Edynburger. Zaczynamy! Nasza podróż do samego Korfu trwała ponad 24 godziny, ale szybko ją tu skrócę. Ruszamy z Edynburga przez Modlin, wpadamy na chwilę do mojej rodzinnej Łomży, tu z dworca autobusowego bierzemy nocnego busa do Modlina, stąd już 3 godzinki i lądujemy na Korfu. Lotnisko jest bardzo intuicyjne, nie można się tu zgubić, nie jest duże, my w oczekiwaniu na bagaż oglądamy startujące i lądujące samoloty. Wychodzimy z lotniska i tu już macie autobusy, które jeżdżą prosto do dworca autobusowego w Corfu Town. Stamtąd macie już autobusy po całej wyspie. Pokażę wam ten dworzec, ale później. Możecie wziąć stąd taksi do centrum miasta. Kosztuje około 15-20 euro, ale trzeba na nią czekać. Jedzie kilka minut, więc mam wrażenie, że można czuć się troszkę oszukanym. My postanawiamy nie pchać się do tego zatłoczonego busa, nie czekać na następny i skoro na mapie to niedaleko, to pójdziemy pieszo do centrum. Ruszyliśmy, ale nie był to dobry pomysł, bo uliczki są wąskie, chodników praktycznie nie ma, a skwar ogromny. My szukamy kawy i może jakiegoś śniadanka. Wpadamy do knajpy, gdzie serwują kawy i greckie śniadania. No dobra, jak wiemy, Grecy zwykle nie jedzą śniadań. Śmieją się, że typowe greckie śniadanie to kawa i papieros. No ale czego knajpa nie zrobi dla turystów? Więc 2 brioszki z fetą, szpinakiem i jajkiem, plus kawa razy 3, no zostawiamy tu 50 euro. Zamawiamy tego Ubera i słuchajcie, Uber to tutaj jest ściema. Tak naprawdę są tu prywatne taksówki i Uber, który działa dokładnie tak samo. Do naszego apartamentu taksówka kosztowałaby 60 euro, a Uberem zapłaciliśmy 59. Także tu też jest taka porada, jeżeli spodziewacie się, że Uber to jest opcja zdecydowanie tańsza, to nie na Korfu. Dojeżdżamy do miejscowości, która nazywa się Paleokastrica. Pamiętam, jak bukowałem ten apartament, to myślałem sobie, że nigdy nie nauczę się tego wymawiać, ale jak widzicie, tydzień pobytu tutaj sprawił, że jednak można. Przyznam się szczerze, że nie mam prawa jazdy, nigdy nie miałem potrzeby zrobienia, chociaż Grecja to miejsce, w którym podobno najlepiej sprawdza się wynajęcie auta. Tak robiliśmy na Kefalonii, bo nasz przyjaciel ma prawko. Relację z tego wypadu macie tu podlinkowaną. Na Korfu zdajemy się na transport publiczny, no i taksi. Jedziemy na zachodnią część wyspy. Paleokastrica to nasza baza. Wybraliśmy to miejsce, bo było polecane najczęściej, jeśli chodzi o taki plażowy, słoneczny wypoczynek. Oczywiście macie na Korfu wiele ciekawych miejsc do zamieszkania. Kavos, Roda, Sidari, Kasiopi, no i oczywiście samo Corfu Town. No ale później z kolei jak już byliśmy tutaj, to spotykaliśmy turystów przyjeżdżających na plażę do Paleokastricy, którzy już mi mówili, że tu jest najpiękniej. Więc chyba wybraliśmy dobrze. Dobra, wchodzimy do naszej rezydencji. To będzie nasz dom na najbliższy tydzień. Ceny i namiary podam pod koniec filmu. 2 sypialnie, pomiędzy nimi kuchnia, obok łazienka, no i ten widok. Na ten balkon wyjście było zarówno z kuchni, jak i z obu sypialni. Także tak czy inaczej, biorąc ten apartament, spokojnie będziecie mogli się cieszyć tym obłędnym widokiem. My wieczorami siadaliśmy sobie na tym balkonie i to były widoki z dnia, jak i też po zachodzie słońca. Jeszcze będę was zamęczał tym widokiem później, ale teraz idziemy już zerknąć na to, co mamy w okolicy. Niecałe 50 metrów od bramy naszego apartamentu jest przystanek autobusowy. Autobusy do Corfu Town jeżdżą praktycznie co pół godziny. O, tu jest też taki lokalny sklepik, tutaj drugi sklep. Można tu ogarnąć też poranną kawę, no i kilka restauracji. Są tu też takie punkty, gdzie wykupicie wycieczki i różne cruzy po okolicy, są wypożyczalnie sprzętu, łódek, skuterów, aut i kładów. Wchodzimy do sklepu, kupujemy buty do pływania i maski do snorkelingu. Sprawdziły się na Kefalonii i tutaj też się przydadzą, bo nie wszystkie plaże są typowo piaszczyste. Dosłownie po drugiej stronie ulicy od naszego apartamentu jest taka dzika plaża, na którą schodzimy. Ona jest malutka, nazywa się Spiros i jest tu trochę ludzi, no ale to nie problem, bo podchodzimy troszeczkę dalej i już jesteśmy na tej najgłówniejszej plaży na Paleokastricy. Nazywa się Agios Spiridon. Już wiemy, że będziemy tutaj spędzać czas.
Tu już wracamy do apartamentu, pokażę wam, co jest też wliczone w cenę tego miejsca. No więc macie stolik, huśtawkę, miejsca na robienie grilla i naprawdę obłędny widok na okolice. My już teraz po południu ruszamy dalej na plażę i trochę się pluskamy, ale dalej idziemy spojrzeć na okolice. Tu jest też trzecia plaża, jest ona przy samym hotelu, obok tych sklepów, które pokazywałem wam wcześniej. Jest tu takie na wpół dzikie zejście, ale plaża jest dość spora, głównie chyba dla klientów tego hotelu. My wracamy do apartamentu. Lekki minus to wspinanie się po schodach do tego miejsca, ale skoro moja astma dała radę i moja mama dała radę, to chyba wy też dacie radę. Teraz ruszamy coś zjeść. W tej restauracji co sobotę jest grecka noc. Zabukujcie to proszę wcześniej, bo zabawa świetna. Byliśmy na takiej na Rodosie kiedyś. Super atmosfera i mnóstwo greckiego jedzenia. Niestety nie można tego zrobić w ten sam dzień. Próbowaliśmy, ale już nie było miejsc. Siedliśmy więc w knajpie obok. Macie tu nazwę tego miejsca. W opisie dam też namiar na tamtą restaurację, to sobie to ogarniecie wcześniej. Greckie tawerny to doświadczenie samo w sobie. Porcje są duże, warto zamówić jeszcze jakieś przystawki. Grecy są przymili, jedzenia nie żałują, zagadują, no ogólnie bardzo przyjemna atmosfera jest. Greckie lokalne wino no pewnie też zrobi swoje. Posiedzieliśmy tu ze 2 godzinki, zapłaciliśmy niewiele ponad 80 euro, co na 3 osoby naprawdę było dość przyzwoitą kwotą. Wracamy do apartamentu i podziwiamy zachodzące słońce. Tu już następny dzień, my postanawiamy ruszyć na plażę z samego rana. W apartamencie macie wszystko, od parasoli na plażę, po apteczkę. Tu zostawiamy klucze, nie mówcie nikomu. Na tę plażę mamy koło 15 minut spacerem. Jest przed 9 rano, słońce dopiero wstaje i to jest idealny czas, bo temperatura wody jest zbliżona do temperatury powietrza. Wasze ciało nie doznaje szoku, plaża jest pusta. Ona nie jest brudna, po prostu piasek miesza się tutaj z większymi kamieniami. Przy parannym słońcu można się zacząć wygrzewać, ale ono was nie spiecze na raka. Oczywiście dużo pływamy, trochę się opalamy, a ja wkładam maskę i ruszam oglądać rybki. Idziecie ze mną? Koło 11-12 już zaczynają schodzić się ludzie, więc jeśli chcecie mieć tę plażę tylko dla siebie, przyjdźcie tu rano. Najgorsze słońce i największe tłumy to między 13 a 15. Nigdy tego nie rozumiałem. No nic, tu przy plaży jest kolejny tak zwany supermarket. Zachodzimy tu na zakupy. Pokażę wam co tu można kupić, te lokalne markety są prowadzone przez mieszkańców. Mają wszystko co potrzebujecie, ten supermarket wygląda tak. Ogólnie przy tej drodze, którą wracamy, jest sporo takich małych sklepików, typowo takich plażowych, wakacyjnych, gdzie kupicie i lody, i jakieś przekąski, no także i normalne produkty oraz grecką oliwę, chałwę, no i przypyszny sok z granata, który właśnie zgarniamy. Po południu ruszamy do klasztoru, który jest jedną z atrakcji tej okolicy. Idziemy dokładnie tą samą drogą jak na plażę. Mijamy te wszystkie turystyczne stragany, chyba kupimy tu torbę. Droga do klasztoru wije się pod górę, ale spokojnie, dacie radę. Coraz wyżej jesteśmy i coraz piękniejszy widok mamy na tę plażę, na której spędzamy czas. Przy samym wejściu do tego miejsca stoi stragan z owocami. Jest też mały sklepik, ale zajdziemy do niego przy wyjściu. Ten klasztor, jak niektórzy mawiają monastyr,
Ma historię sięgającą XIII wieku, ale nie będę was zanudzał historią, przecież jesteśmy na wakacjach. Na dolnym poziomie jest ogród z łukami przypominającymi tunel. Tu też jest mały sklep z pamiątkami religijnymi i produktami wytwarzanymi przez mnichów. Jest tu kilku turystów, ale nie ma dużego tłoku. My dalej idziemy i zwiedzamy. Na górnym poziomie jest świątynia poświęcona Matce Boskiej. Chwilę zatrzymamy się tutaj. Ja ogólnie często nie bywałem w kościołach prawosławnych, więc jest to dla mnie ciekawostka. Byłem w jednym kiedyś na pewno w Bukareszcie. Zapalamy świeczkę, kosztuje ona 50 eurocentów. Klasztor ogólnie jest otwarty codziennie od 9 do 17. Wejście jest bezpłatne, aczkolwiek datki są mile widziane. Jeśli przyjdziecie tu prosto z plaży, przy wejściu są dostępne chusty do okrycia ramion i nóg. Z tą studnią związana jest legenda. Jeśli wrzucicie tu monetę, to na pewno tu wrócicie, ale jest też druga legenda. Jeśli zasubskrybujecie mój kanał, to dostaniecie co tydzień nowe wideo z moich podróży. Ta druga legenda jest chyba nawet bardziej realistyczna. Jest tu obok bezpłatny parking, jeśli wynajmujecie auto, to spokojnie tu dojedziecie. Tutaj obok jest też restauracja. Zachodzimy do niej, jest gorąco, nie chcemy kawy, nie chcemy alkoholu, chcemy tylko sok pomarańczowy, który kosztuje tu 6 euro za szklankę i którego nie ma. Zawód, nie polecam, ceny kosmiczne, tylko widok ładny. Wracając, zachodzimy do tego sklepiku. Tu są produkty, z których Korfu jest znane. Kumkwat, likiery z niego, napoje, miody, no i oliwki. Wracamy, podziwiając znów ten przepiękny widok. Przyciąga on turystów z całego świata. Nawet chłopaki z Rzeszowa tu byli. Wracając koło naszej plaży, decydujemy się skręcić w lewo, bo tu chcę pokazać wam drugą plażę. Jest ona położona przy oceanarium. Są tu knajpy i takie strefy z leżakami. Jeśli wydacie wystarczająco dużo w restauracji czy barze, możecie zająć leżak za darmo. Te obie plaże oddziela parking pełen samochodów. Jest tu też port, z którego macie wycieczki do tych osławionych jaskini. Te wszystkie wycieczki kupicie w co drugim kiosku na wyspie. Przy tej naszej głównej plaży można wypożyczyć sprzęt. Rowery wodne są po 30 euro, kajaki dwuosobowe 15 euro za godzinę, no chyba że pojedyncze to wtedy 10. Kolejny dzień to nasza wycieczka do Corfu Town. Dzwonię, dlaczego nasz autobus nie przyjeżdża, no ruszamy busem, jeden przejazd kosztuje 2,5 euro. Ogólnie to planujemy tymi autobusami ostatniego dnia wrócić na lotnisko i to była fajna opcja, żeby je wypróbować. Także ruszamy do miasta, mijamy wioski, autobus często się zatrzymuje, ale przyjeżdża o czasie, jedzie około 50 minut i już jesteśmy w centrum. Miasto tu jest już pełne ludzi. My mijamy okoliczne sklepiki i ruszamy w kierunku rynku. Tu jest taki lokalny market z produktami miejscowych rolników. Widać, że te owoce i warzywa są po prostu z ich ogrodów, nie szklarniowy badziew, który kupujemy w Szkocji. U tego pana kupujemy duży słoik miodu, widać, że wszystkie produkty są świeże, dużo ryb i owoców morza, owoce, warzywa, no wszystko tu dojrzewa na tym greckim słońcu. Ruszamy teraz zwiedzać miasto. Oczywiście, miasto jest przepełnione turystami, teraz trafiamy do restauracji, gdzie chcemy zjeść lunch. Zamawiamy greckie przysmaki, wreszcie też pijemy sok pomarańczowy. Zostawiamy tu 60 euro, więc też całkiem przyzwoite ceny. Jak już pojedliśmy, to podziwiamy stolicę wyspy. Jeśli chodzi o Korfu, to przez 400 lat władali nim Wenecjanie. Widać sporo takich pozostałości. Architektura, te budynki przypominają to, co widzimy we Włoszech. Och, zapomniałbym. Filmy z moich włoskich podróży znajdziecie na tej playliście, tutaj na górze. Dobra, wracamy na Korfu. Spacerujemy po mieście. W okolicach Corfu Town są też niewielkie plaże, ale jak widać i w centrum miasta jest gdzie złapać trochę słońca. Spacerujemy dalej. Miasto daje nam taki mieszany vibe. Sporo jest pięknych budynków i uliczek, ale jest tu też troszkę takich niedokończonych, dość ubogich i zaniedbanych okolic i budynków. Często było tak, że brakowało funduszy na dokończenie domów tutaj, zwłaszcza w końcówce poprzedniego wieku. Korfu jest też wyspą o wilgotnym klimacie, co przyspiesza niszczenie budynków. Część z tych budowli jest zakwalifikowana jako zabytki. To sprawia, że nie można tych budynków tak od razu wyremontować. No mimo wszystko robi to ciekawy efekt, bo widać, że miasto swoje przeżyło.
No mam problem z tym Corfu Town, bo chętnie bym tu jeszcze wrócił i pomieszkał choćby 2 dni w samym mieście. Widać, że to miejsce ma sporo do zaoferowania. Wracamy busem i w związku z tym docieramy na dworzec autobusowy sieci Green Buses. To monopolista tutaj, pokażę wam jak to wszystko działa. Budynek jest spory, ma w środku poczekalnię, mały punkt gastronomiczny, kasy i też przechowywalnię bagażu. Korfu to grecka wyspa chyba z najlepiej rozwiniętym transportem publicznym. Nie widziałem tego na taką skalę na Rodosie, no i na pewno nie na Kefalonii. Autobusy jeżdżą regularnie, link do rozkładów jazdy dam wam w opisie filmu. Jak tu już się dostaniecie, to warto od razu kupić bilet na autobus w kasie. Bo co prawda kierowca też sprzedaje bilety, ale wpuszcza najpierw pasażerów z biletami już zakupionymi. Cena jest taka sama, przejazd do Palaokastricy to 2,5 euro. Przejazd na lotnisko to 1,20. Bilet można kupić w kiosku, przy którym wysiądziecie z autobusu z Palaokastricy, tam w centrum miasta. My w tej chwili wracamy do naszego apartamentu. Przez kolejne dni korzystamy z uroków Morza Jońskiego. Codziennie chodzimy się kąpać, opalamy się, chodzimy po knajpach. No robimy to wszystko, co na wakacjach się robi. W przeddzień wyjazdu z samego rana ruszamy na tę plażę, na której byliśmy pierwszego dnia i była dość zatłoczona. Tym razem jesteśmy na niej sami. To jest naprawdę fajny moment, kiedy możesz mieć morze tylko dla siebie. Później tego samego dnia zabieramy się na Yellow Submarine. Wycieczka kosztuje 15 euro za osobę. Widzimy tę łódkę, ona stoi w porcie, a my patrzymy na nią prosto z naszego balkonu. Idziemy więc do portu, odbieramy nasze boarding passes w biurze przy porcie i idziemy do łodzi. Wycieczka trwa 1,5 godziny. Pierwsze 30 minut to rejs po okolicy. Oglądamy plaże, na których się kąpiemy z perspektywy morza. Drugie pół godziny to zejście pod pokład. Tam podziwiamy podwodny świat Morza Jońskiego, a nasz kaowiec pokazuje nam mieszkańców tego świata. Ostatnie pół godziny to już czas na pływanie, na który z obecnych około 30 osób zdecydowaliśmy się tylko we dwójkę, moja mama i ja. Pogoda się troszeczkę popsuła, tego dnia było dość pochmurnie, więc ta wycieczka to była dla nas super opcja. Niby kosztowała 15 euro, co nie jest dużym wydatkiem, ale chyba drugi raz bym na nią nie pojechał. Z łódki oglądamy też nasz apartament, to ten jasno-zielony budynek na szczycie. Wracamy do naszego apartamentu, wieczór spędzamy na pakowaniu się i już następnego dnia wracamy do domu. Podsumowując, mam świadomość, że ten wyjazd nie był taki intensywny i pełen zwiedzania, do którego przyzwyczaiłem was z poprzednich wycieczek. Korfu to zdecydowanie miejsce, do którego będę chciał wrócić, spędzić trochę czasu w Corfu Town i może dać szansę też innym miejscom, też stworzyć taki objazdowy plan wycieczki po wyspie. Teraz nastawiliśmy się na taki spokojniejszy wypoczynek i nie żałuję. Apartament, w którym mieszkaliśmy, kosztował za 7 dni dokładnie 1065 funtów, co w lokalnej walucie dawało 1144 euro za tygodniowy pobyt. To był drugi tydzień września, więc teoretycznie w Polsce już po wakacjach, ale w Grecji idealny czas, bo choć było gorąco, to nie piekielnie gorąco. Lecieliśmy Ryanairem. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego wyjazdu, to napiszcie w komentarzach. Jeśli będzie ich sporo, to może zrobię jakiś dodatkowy film już o szczegółach, czego się po Korfu spodziewać. Wiem, że jest tu jeszcze wiele innych miejsc na wyspie do zobaczenia. Żałuję także, że nie do końca zwiedziłem samo Corfu Town, ale na pewno tu wrócę. Tymczasem dajcie lajka jak się podobało, wyślijcie ten film komuś, kto chce jechać na Korfu. Pozdrawiam was serdecznie i tradycyjnie udanego urlopu.